Chciałbym opowiedzieć Wam o moim spotkaniu z kobietą świadkiem Jehowy i jej zaskakującymi słowami, które wiele dały mi do myślenia. Chętnie przeczytam o tym, co myślicie na ten temat. Pewnego dnia wybrałem się własnym samochodem do sąsiedniej parafii na mszę świętą i gdy minąłem pierwsze skrzyżowanie, zobaczyłem samotną kobietę, autostopowiczkę. Zatrzymałem się, ona wsiadła, w jej słowach wyczułem wschodni akcent. Widziałem, że była spięta. W czasie podróży wyjaśniłem, że wjadę do miasta następnym zjazdem. Powiedziałem to, aby ją uspokoić. Dodałem, że jadę do kościoła na mszę, gdyż istniało jakieś prawdopodobieństwo, że ona też tam chce się dostać. Wtedy ona już otwarcie powiedziała, że szuka sali Królestwa Świadków Jehowy i podała nazwę ulicy. Byłem zaskoczony, ale odpowiedziałem, że to jest po drodze i zatrzymam się tam. Widziałem, że bardzo obawiała się mojej reakcji. Na desce rozdzielczej mojego samochodu umieściłem figurkę świętego Antoniego i świętego Franciszka, a naprzeciw fotela pasażera jest ukrzyżowany Jezus. Widziałem kątem oka, jak ona wpatruje się w ten krzyż prawie przez całą drogę. Zdałem sobie sprawę, że dla niej figurki świętych i wyobrażenie Jezusa na krzyżu to bałwochwalstwo, kult martwych rzeczy i gniew Boży nad tymi, którzy się tego dopuszczają. Może czuła strach, że być może spadnie na mnie gniew Boży i jej się przy okazji dostanie. Gdy już byłem bardzo blisko sali królestwa i zwalniałem, powiedziała mi, że bardzo modliła się tam przy drodze, aby zatrzymał się jakiś dobry człowiek i ją zabrał. Bóg wysłuchał jej modlitw z nawiązką, bo jeszcze podwiozłem ją prawie pod same drzwi sali królestwa. Gdyby jechała zwykłą trasą, musiałaby przejść pieszo jeszcze prawie 2 kilometry. Ona dała mi świadectwo wiary o Bogu, który działa w jej życiu, a ja powiedziałem coś głupiego w stylu, ale zbieg okoliczności. A przecież mogłem dać świadectwo swojej wiary. Nie zrobiłem tego. Próbowała jeszcze wręczyć mi pieniądze za przejazd, ale stanowczo odmówiłem. Później pomyślałem sobie, czy z jej punktu widzenia dobrym człowiekiem może być czciciel figurek, czyli bałwochwalca? Chyba nie, ale skoro ona była przekonana, że Bóg dał jej dobrego człowieka, to może coś nie tak z tym moim bałwochwalstwem. Z mojego punktu widzenia, ktoś, kto neguje bóstwo Chrystusa, jak świadkowie Jehowy, nie jest nawet chrześcijaninem. Ale czy Pan Bóg wysłuchuje kogoś takiego? Przypominają mi się tutaj słowa uzdrowionego przez Jezusa niewidomego od urodzenia, który powiedział do faryzeuszy: Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Zauważyłem, że niektórzy ze świadków Jehowy mają dużo pokory i dobra w sobie. Cnota pokory pochodzi od Boga, bo przecież Jezus jest cichy i pokornego serca. Tylko pokorny człowiek może przyjąć Boga, otworzyć się na Niego. Czy spotkaliście pokornego ateistę, zdolnego do bezinteresownego dobra? Oczywiście mnie samemu daleko do pokory, ale staram się. Co myślicie o tym wszystkim? Chętnie przeczytam wasze komentarze.